Dziki kozak, właściwie Polak, okrutnik banderowiec. Różne stereotypy określają Ukraińców. Jednak jaka naprawdę jest ich opowieść? Co łączy ich z Polakami, a co z Rosjanami? Kim właściwie są? Oto ich historia. Wschodni Słowianie zamieszkiwali terytoria rozciągające się od Bałtyku po Morze Czarne. Waregowie prowadzili handel z Cesarstwem Bizantyjskim poprzez Morze Czarne. W krótkim czasie udało im się przejąć kontrolę nad komunikacją Dnieprem i zmusili do płacenia haraczu większość plemion słowiańskich, które były osiedlone w miejscach przecinających szlaki handlowe. Pomiędzy VI a XII wiekiem naszej ery w Europie trwał okres dominacji plemion normańskich, czyli ludów skandynawskich, popularnie określanych mianem Wikingów, którzy na podbitych terytoriach zakładali różne organizacje państwowe. I tak oto jeden z wareskich wodzów o imieniu Ruryk około 860 roku naszej ery jednoczy lokalne plemiona i daje początek Rusi Nowogrodzkiej. Od Ruryka będzie wywodzić się dynastia Rurykowiczów. Około 884 roku Olek Mądry przyłącza tereny niedawno podbitego państwa Polan do Rusi Nowogrodzkiej. Z powodów geopolitycznych postanawia przenieść stolicę z Nowogrodu Wielkiego do największego grodu nowo podbitych terenów, Kijowa. W ten sposób powstaje Ruś Kijowska, która jest początkowo zaledwie luźnym związkiem księstw. Następcy z dynastii Rurykowiczów dbają o rozwój handlu. Następnie w Kijowie panuje księżna Olga, która centralizuje państwo. Po śmierci Olgi władzę w państwie przejmuje jej syn, Światosław, który doprowadza do wzrostu potęgi ruskiej, a Kijów zaczyna pośredniczyć w wymianie między wschodem a zachodem. Państwo kijowskie zaczyna być dostrzegane na mapie Europy. Luksusowe tkaniny zaczynają być nazywane ruskim jedwabiem. Po Światosławie władzę w Kijowie przejmuje Włodzimierz I, który przyjmuje chrzest w obrządku ortodoksyjnym i uczynia z chrześcijaństwa oficjalną religię państwową. Legenda głosi, że po powrocie do Kijowa zniszczył pogańskie chramy, wrzucił własnoręcznie posąg Peruna do Dniepru i za pomocą duchownych z Bizancjum przeprowadził masowy chrzest ludności w Dnieprze. Jego syn, Światopełk, nazwany później Przeklętym, buntuje się przeciwko ojcu, prawdopodobnie ze względu na próbę odsunięcia go od dziedziczenia władzy. Około tego czasu na Ruś wyrusza Bolesław Chrobry upomnieć się o prawa swojego zięcia. Światopełk na krótko uzyskuje władzę w Kijowie. Jego brat w 1018 roku pokonany przez Bolesława Chrobrego podczas wyprawy kijowskiej w 1019 ostatecznie pokonuje Świętopełka i przejmuje władzę na Rusi. Jarosław rozbudowuje grody i prowadzi wiele wojen. Po śmierci dzieli państwo pomiędzy swoich synów. Państwo kijowskie dzieli się na konkurujące ze sobą dzielnice. Z czasem podział ten ulega jeszcze większemu rozdrobnieniu. Natomiast książęta kijowscy, kniaziowie, posługują się w dalszym ciągu tytułem Wielkiego Księcia Kijowskiego. XIII i XIV wiek to w dalszym ciągu rozbicie dzielnicowe i coraz większy napór obcych sił z zachodu i wschodu. Ze wschodu niejaki Batu Chan podbija praktycznie wszystkie ziemie ruskie i podporządkowuje sobie Ruś. Zachodnie księstwa ruskie dostają się pod wpływ Litwy, która rozszerza swoje terytorium. W XIV wieku tereny położone wokół Lwowa i Przemyśla zostają włączone do Królestwa Polskiego. Od tego czasu datuje się zwrot polskiej polityki zagranicznej z zachodu na wschód. Jagielonowie w wyniku Unii Krewskiej roztaczają zwierzchnictwo nad litewskim oraz polskim terytorium dawnej Rusi, natomiast pozostałe tereny zostają uzależnione od zachodnich Mongołów, Złotej Ordy, czyli Tatarów. Jedyne ziemie Rusi Kijowskiej, jakie zachowują niezależność, to Republika Nowogrodzka i Republika Pskowska. Ziemie ruskie rozwijają się pod panowaniem Jagiellonów, a dzięki tolerancji religijnej zachowują charakter prawosławny. A od 1508 roku metropolici kijowscy tytułowali się metropolitami Kijowa, Halicza i całej Rusi. Dopiero od Unii Brzeskiej w Kijowie będzie legalnie istnieć tylko i wyłącznie metropolia unicka. Pomimo protestów części posłów litewskich, w wyniku Unii Lubelskiej tereny dzisiejszej Ukrainy przechodzą pod zwierzchnictwo korony polskiej i zostają utworzone województwa kijowskie, wołyńskie oraz bracławskie. Ukraina zaczyna uchodzić w Polsce jako kraj miodem i mlekiem płynący, z żyzną ziemią i dużym potencjałem kolonizacyjnym. Na terenach Ukrainy zakładane są dobra ziemskie w celu eksploatowania zyskownego handlu zbożem z Zachodem. Na Ukrainie osiedlają się również uciekinierzy z Polski, polscy chłopi oraz przestępcy. Ukraina jest kolonizowana, a jej części stanowią Dziki Wschód.
Krótko potem wybucha pierwsze powstanie kozackie w I Rzeczpospolitej. Jego dowódcą jest hetman kozacki Krzysztof Kosiński. Powodem wybuchu rebelii był prywatny zatarg o ziemię polskiego szlachcica z ruskim magnatem. Ostatecznie rozprawiono się z kozakami. Kraina będzie widownią powstań kozackich. Powstania te będą tłumione przez Polaków, aż do powstania chmielnickiego, którego bezpośrednim powodem był brak zgody Sejmu na postulowane podwyższenie rejestru kozackiego. Chmielnicki przejściowo organizuje niezależne państwo kozackie. W spór miesza się Moskwa i ostatecznie w 1654 roku kozacy decydują się na podpisanie ugody pierejesławskiej. I choć nie do końca świadomie, poddają się pod dominację cara Rosji. Nie podoba się to kozakom, dlatego hetmanat zawiera z Rzeczpospolitą Unię Chadziacką, na mocy której powstaje księstwo ruskie, tworzące wraz z koroną i Wielkim Księstwem Litewskim państwo trójczłonowe, Rzeczpospolitą Trojga Narodów. Unia jednak upada. Okres wojen i interwencji na terytorium Ukrainy nazywa się okresem ruiny. Kwituje się to hasłem: od Bogdana do Iwana nie było hetmana. Hetmanat, czyli samorządowa struktura kozacka, istniała zarówno w Polsce, jak i w Rosji. W 1667 roku, na mocy rozejmu w Andruszowie, Ukraina zostaje podzielona pomiędzy Polskę i Rosję. Kijów trafia pod zwierzchnictwo Moskwy. Podział ten będzie trwał do drugiego rozbioru Polski. Jednak hetmanat na Lewobrzeżu zostanie zlikwidowany przez Rosję. Kozacy przez okres do rozbioru Polski będą dalej próbować uniezależnić się zarówno od Polski, jak i od Moskwy. Jednak w Moskwie ich dążenia będą całkowicie zduszone. Wraz z rozbiorami Polski jakakolwiek autonomia przestaje istnieć. Chłopi ukraińscy nie mają poczucia wspólnoty narodowej, która dopiero zaczyna rozwijać się pod zaborami. W Rosji była to wegetacja. Zlikwidowano cerkiew unicką i aż do XX wieku nie nastąpiło żadne ożywienie. Galicja, będąca pod zaborem austriackim, prezentowała zupełnie inny obraz. Większość lokalnych Polaków nie uznawała odrębności Ukraińców, a ci początkowo polonizowali się, gdyż Rusinów określano jako szczep narodu polskiego. Jednak w okresie wiosny ludów powstaje Hołowna Ruska Rada, która głosi: my, Rusini galicyjscy, należymy do wielkiego ruskiego narodu, którym jednym mówił językiem. 15 milionów liczy, a z którego 1,5 miliona ziemię galicyjską zamieszkuje. Był niegdyś samodzielny, wyrównywał w sławie najmożniejszym narodom Europy. Miał własny wydoskonalony język, własne swe ustawy, własnych książąt. Jednym słowem, był w dobrym bycie zamożny i silny. Ukraińcy wyłaniają się jako siła polityczna, a Austriacy postanawiają to wykorzystać przeciwko Polakom. Jednak po utworzeniu autonomii galicyjskiej Austriacy często gotowi są uznawać sprawę ukraińską jako wewnętrzną sprawę Polaków w zamian za poparcie w parlamencie. I jednak raz rozbudzone poczucie odrębności nie wygasa, a kolejne dekady XIX wieku nazywa się ukraińskim renesansem. Jego symbolem jest Taras Szewczenko, ukraiński poeta narodowy, a także Jurij Fetkowicz, syn polskiego szlachcica, który tworzył na Bukowinie. Rozwój polityczny, jak i kulturowy trwał do początku XX wieku, a właściwie do I wojny światowej, która przyniosła rozstrzygnięcie wielu kwestii narodowych w Europie Środkowej. W 1914 roku powstaje Główna Rada Ukraińska, która tworzy Legion Ukraińskich Strzelców Siczowych. W tym samym czasie powstaje również Związek Wyzwolenia Ukrainy. 3 marca 1917 roku wybucha w Rosji rewolucja ludowa, a 17 marca w Kijowie powstaje Ukraińska Centralna Rada, która zwołuje Ukraiński Kongres Narodowy. Ogłasza ona swój manifest i proklamuje powstanie autonomii ukraińskiej i autonomicznego rządu, który powołuje wojsko i przeciwstawia się bolszewikom. 25 stycznia 1918 roku Ukraińska Republika Ludowa proklamuje niepodległość. 9 lutego wojska bolszewickie zajmują Kijów, a rząd przenosi się na Wołyń, który podejmuje relacje z państwami centralnymi, które będą wykorzystywać kwestię ukraińską w swoich rokowaniach pokojowych z bolszewikami. W tym samym czasie o swoją niepodległość walczy Polska. Konflikt o Lwów rozpętuje wojnę polsko-ukraińską. Polacy szybko zwyciężają, a zachodnie tereny uznawane przez Ukraińców za część ich państwa zostają anektowane przez Polskę. W kierunku zachodnim toczy się bolszewicka ofensywa zajmująca terytoria opuszczane przez Ober-Ost. W 1919 roku zajmuje większość wschodnich i centralnych terytoriów Ukrainy i po zajęciu Kijowa wydala rząd Szymona Petlury. Ten zwraca się do swojego niedawnego wroga, czyli Polski, i w kwietniu 1920 roku razem z Józefem Piłsudskim podpisują umowę warszawską, by razem walczyć przeciwko bolszewikom. Petlura zrzeka się Galicji i zgadza się na udział w realizowanej przez Polskę federacji. W 1921 roku bolszewicy
podpisują zawieszenie broni, rozpoczynają rozmowy pokojowe z Polską. W tym samym czasie wojska Petlury tracą całkowicie kontrolę nad terytoriami w Ukrainie i zostają wypchnięte przez bolszewików na terytorium Polski. Obligacje zgodnie z umową warszawską dobiegają końca, a Polska podpisuje pokój w Rydze. Podobnie jak pod koniec XVII wieku dochodzi do podziału Ukrainy pomiędzy Polskę i Rosję. Wielu Ukraińców uznaje to za zdradę. Jednak wielu z nich znajduje również azyl w Polsce, by uchronić się przed rządami bolszewickimi. W latach międzywojennych kwestia ukraińska dalej się rozwija. Na początku lat 30. na sowieckiej Ukrainie następuje okres tzw. Wielkiego Głodu. Głód był spowodowany kolektywizacją w ZSRR i zebrał żniwo nawet do 7 milionów ofiar. Wraz z wybuchem II wojny światowej i podziałem Polski w pakcie Ribbentrop-Mołotow, polskie tereny ukraińskie trafiają pod zarząd sowiecki. W 1941 roku inwazja niemiecka na ZSRR wyzwala terytorium Ukrainy spod jego władzy. Wielu Ukraińców uznaje nazistów jako wyzwolicieli i włącza się do Wehrmachtu. Powstają również oddziały SS formowane z Ukraińców. Powstaje UPA, Ukraińska Powstańcza Armia, która walczy ze wszystkimi, zarówno z Niemcami, jak i Sowietami. Na Wołyniu ukraińscy partyzanci dopuszczają się masakry na nawet 100 000 polskich cywilów, tylko za to, że byli Polakami. Wojna dobiega końca, Ukraina przechodzi pod panowanie Związku Radzieckiego. Niektóre oddziały partyzantów walczą w Polsce i w ZSRR nawet do lat 50. W ZSRR Ukraina funkcjonuje jako Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka i w 1945 roku staje się członkiem założycielem ONZ. W 1954 roku ZSRR przekazuje Ukrainie Krym. Tak sytuacja wygląda do końca lat 80., kiedy z inicjacji Polski kolejne narody wyzwalają się z bloku sowieckiego. W 1990 roku pomiędzy Kijowem a Lwowem Ukraińcy organizują ludzki łańcuch, by poprzeć niepodległość kraju. 24 sierpnia 1991 roku Ukraina ogłasza swoją niepodległość. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka Historii w 5 minut. Materiały, które wykorzystujemy przy tworzeniu naszego programu, to materiały autorskie oraz pochodzące z domeny publicznej. Scenariusze bazujemy na źródłach historycznych renomowanych historyków polskich oraz zagranicznych. Jeżeli jest jakiś temat, który chcielibyście lepiej poznać, kontaktujcie się i podsyłajcie swoje pomysły, a my postaramy się je zrealizować.